Cześć! U mnie za oknem już jesień, więc zapraszam Was dziś na film o jesiennym obrazku. Bazą pracy jest ramka z HDF-u, to jest dość śliski materiał, dlatego zaczynam od malowania całej bazy podkładem akrylowym. Kiedy podkład jest już suchy, miejsce pod serwetkę maluję na biało farbą akrylową. Serwetkę rozwarstwiam i przyklejam do mojej bazy klejem do dekupaż. Wszystko, co wystaje poza ramkę, usuwam pilniczkiem, a następnie zabezpieczam pracę lakierem. Z tyłu pracy pastą strukturalną od Cadence odbijam sobie wzór z szablonu, jednak nie robię tego na całej pracy, odbijam go w dwóch miejscach. Na przestrzeń między wzorami odbitymi z szablonu również nakładam pastę strukturalną i tutaj chciałam nadać jej strukturę poprzez odbijanie na niej zgniecionego w kulkę ręcznika papierowego, ale ten efekt okazał się za delikatny, więc ostatecznie strukturę nadałam dotykając do pasty szpatułką. Ramkę ozdabiam dokładnie w ten sam sposób. Tak to wygląda po wyschnięciu pasty. No i teraz sklejam ze sobą ramkę i bazę pracy, korzystając z kleju Express Glue. W szufladzie znalazłam dwie foremki, które pasowały mi do tej pracy. Z tej okrągłej foremki wykorzystam kształt owoców, natomiast z tej drugiej wykorzystam listki. Wyciski tworzę z masy samoutwardzalnej i przyklejam do bazy pracy klejem Express Glue.
Listki pomalowane będą farbą zbliżoną odcieniem do tego występującego na liściach na serwetce, natomiast pozostała część ramki to będą takie kolory przechodzące dokładnie w taki sam sposób jak na serwetce, czyli ten czerwony przejdzie mi w taki bladozielony, a następnie w błękitny. Tył ramki pomalowany będzie dokładnie, tył bazy pracy, w zasadzie nie ramki, pomalowany będzie dokładnie w ten sam sposób. Po wyschnięciu farb całą pracę zabezpieczyłam lakierem i teraz bielę rameczkę oraz tył pracy. Taki zabieg fajnie podkreśli wzór wycisków, ale i też wzór odbity z szablonu oraz ten stworzony przy pomocy szpatułki. Praca aktualnie wygląda tak i teraz ten tył obrazka oraz ramkę zabezpieczam lakierem matowym. Na środek obrazka wylewam sobie top coat o wysokim połysku i rozprowadzam go równomiernie pędzelkiem. Gotowy obrazek wygląda tak. Listę użytych materiałów zostawię Wam w opisie filmu, a tymczasem żegnam się z Wami. Pięknie dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli lubicie oglądać moje filmy i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Dziękuję i do zobaczenia.